Z tej strony zarząd Starwood Industries. Zapraszamy najpierw na krótką prezentację, a potem na zadawanie pytań. Ja nazywam się Dawid Sękowski, jestem dyrektorem operacyjnym w Starwood Industries. Dzień dobry, Marek Markuszewski, prezes zarządu, szef developmentu. I dzień dobry, Maciej Dobrowolski, CMO Starwood Industries. Zapraszamy na prezentację. O czym będzie prezentacja dzisiejsza? Prezentacja będzie dosyć krótka. Na początek przypomnimy, jaką grę robimy, jaki produkt tworzymy, potem kilka ważnych wydarzeń, jakie miały miejsce w historii spółki w ostatnim czasie, czyli opowiemy o umowie wydawniczej, powiemy, jaki jest stan aktualny produkcji, wydarzenia marketingowe i na koniec po samej prezentacji zaprosimy do zadawania pytań na czacie. Dobra, to ja trochę w tytule przypomnienia, bo ten projekt to jest nasz flagowy projekt, który rozwijamy od kilku już lat. Pracujemy w tym momencie nad jednym tytułem, Niezwyciężony, The Invincible. Jest to gra na licencji książki Niezwyciężony autorstwa Stanisława Lema. Przejdźmy do następnego slajdu, który pokaże nam takie podsumowanie, czym jest Niezwyciężony, The Invincible, bo takie jest oficjalna rynkowa nazwa. Jest to gra przede wszystkim dla jednego gracza, bardzo fabularna. Jest to gatunek science fiction, jest to gra narracyjna, przygodowa, thriller science fiction. Takim wyróżnikiem jest styl graficzny, atompunkowy, taki dojrzały atompunk, który jest wynikiem wytężonych prac studia. Jest to autorski styl graficzny. Tak jak wspomniałem, jest to również adaptacja świetnej powieści Stanisława Lema. Realizujemy grę na silniku Unreal Engine. W tym momencie już wiemy, że pozostaniemy na tej generacji, na ten tytuł. W przyszłych tytułach będziemy już na 5 pracować, natomiast zdecydowaliśmy, że na tej generacji zostajemy na 4 przy Niezwyciężonym, ponieważ jest dla nas wystarczająco, możemy z niej wyciągnąć bardzo dużo. Akcja gry rozgrywa się w kosmosie na fikcyjnej planecie Regis 3, gdzie wraz z naszymi towarzyszami spotykamy jakąś formę obcego i mamy przygody związane właśnie z tym niecodziennym spotkaniem, ale też mamy okazję poznać trochę i mieć refleksję na temat ludzkości i roli ludzkości we wszechświecie. Tą grę planujemy jednocześnie wydać na 3 platformy, na PC, na PlayStation, na Xboxa. W tym momencie planujemy tylko nowe platformy, natomiast w przyszłości rozważamy również wsparcie innych platform, znaczy starszych generacji, ale również innych platform, jak na przykład Nintendo Switch. Natomiast na dzień premiery, okres premierowy to są 3 platformy. Grę planujemy wydać w przyszłym roku. Troszeczkę poszerzając takie kluczowe elementy naszego tytułu, jak się pozycjonujemy i czym trochę sprzedajemy grę, jest to, jeszcze raz powiem, bo to jest bardzo ważna rzecz, styl graficzny, dojrzały atompunk, który już od samego początku zapowiedzi gry, czyli w 2019 roku we wrześniu, bardzo się wyróżnił, bardzo zwrócił na siebie uwagę i już od tego momentu widać mocne zainteresowanie, które w ostatnim okresie, o czym Maciek za chwilę też na pewno opowie, przy każdym materiale, zwłaszcza filmowym, zyskuje coraz większą popularność. Bardzo ważnym elementem naszej gry jest mocna historia, którą kontrolujemy, czyli wpływamy na to, jak gramy postacią, jesteśmy w tej historii. Imersja jest bardzo ważnym elementem, to jak działamy, jak czujemy się, że jesteśmy w tym świecie i jak reagujemy na wydarzenia, jak rozmawiamy z naszymi towarzyszami. I jakimś takim wyjątkowym aspektem jest przedstawienie bardzo ciekawej, wyjątkowej wizji obcego we wszechświecie autorstwa Stanisława Lema, która jest wartością samą w sobie i wokół tej tajemnicy, wokół tego właśnie naszego niespodziewanego bytu, który spotykamy w kosmosie, odgrywa się akcja Niezwyciężonego.
W ostatnim okresie odbyło się bardzo ważne wydarzenie, ponieważ od dłuższego czasu prowadziliśmy samodzielny development i przygotowywaliśmy się do self-publishingu, czyli samodzielnego wydania, nie skreślając oczywiście takich opcji wydawniczych. Prowadziliśmy rozmowę już od samego reveala tak naprawdę z wieloma wydawcami, natomiast w ostatnim okresie zdecydowaliśmy faktycznie, że wejdziemy w takie partnerstwo i dochodziło do tego w taki selektywny sposób. Grono wydawców, z którymi rozmawialiśmy, jest to w dużej mierze, myślę, że przeszło 90% podmioty, które same się do nas zgłaszały po publikacji, po obserwacji zainteresowania naszym tytułem. Zgłaszali się do nas wydawcy zainteresowani wydaniem gry. Nie ma dokładnej liczby, bo nie trackowaliśmy tego i ciężko to w tym momencie sprawdzić. Jest to spokojnie 20+, może 30+, natomiast bezpieczniej było podać 20. Natomiast poza rozmowami decydowaliśmy, z którymi wydawcami chcielibyśmy współpracować i chcemy kontynuować rozmowy i przede wszystkim udostępniać grę, bo dość selektywnie do tego podchodziliśmy i z tej grona wydawców, którzy potencjalnie dla nas byli w tak zwanej szufladzie, potencjalny dobry wydawca do wydania niezwyciężonego, doprowadziliśmy do otrzymania 5 dobrych ofert od dobrych wydawców, dobrych partnerów na dobrych warunkach finansowych, jeśli chodzi o relacje, jeśli chodzi o portfolio takiego wydawcy, jego zasięgi, jego brand. Więc na tym ostatnim etapie, który się odbywał w tym roku, jeszcze nie pamiętam dokładnie, czy to był przełom pierwszego, drugiego, pierwszy, drugi, na pewno finał był w drugim. Mieliśmy te 5 ofert. Na samą końcówkę to były 2 oferty, które byłyby dla nas bardzo atrakcyjne całościowo, i zdecydowaliśmy wybrać finalnie partnera. Jest to 11-Bit Studios, polski, chyba największy polski wydawca z największymi sukcesami, jednocześnie deweloper, także to nie ukrywam, był taki dość mocny element wyboru, ponieważ ich zrozumienie developmentu, ich filozofia developmentu była bardzo zbliżona do tego, co budujemy w Star Wardzie. Przybliżając, chociaż pewnie nasi widzowie doskonale znają jedną z bardziej rozpoznawalnych spółek giełdowych z obszaru game developmentu. Jest to firma, która sukcesem wydała kilka ostatnich własnych tytułów, ale natomiast wydała również w ramach wydawnictwa, zrobiła świetne premiery ze świetnymi wynikami finansowymi, która, tak jak wspomniałem, dzieli filozofię, ma nawet takie motto, label, manifest, Meaningful Entertainment. Jest to coś, co jest nam bardzo bliskie i pod tym względem jest to jakiś taki wymarzony partner, z którym możemy myśleć o wydawaniu gier tej, ale oczywiście gier również w przyszłości. I sam fakt podpisania umowy wydawniczej, tak naprawdę to są 2 wątki. Byśmy przeszli do następnego slajdu, który... Tak, generalnie jedno to jest umowa wydawnicza, natomiast sama umowa wydawnicza to jest generalnie umowa na temat wydania konkretnie jednego tytułu, Invincible, na te 3 wspomniane platformy docelowe. Oczywiście umowa przewiduje rozszerzanie dystrybucji, natomiast to, co jest jakby planem minimum, to jest PC nowej generacji Xboxa i PlayStation. I w ramach tej umowy wydawniczej
Wydawca pokrywa koszty związane z dużą większość kosztów marketingowych, koszty lokalizacji, testy jakościowe w lokalizacji, zawierają się nagrania, sesje nagraniowe z żywymi aktorami, tłumaczenia na wiele języków, również azjatyckich. I jeśli chodzi o warunki, to generalnie RevShare dokonuje się po dokonaniu rekupu z korzyścią na naszą stronę, w sensie zachowujemy większość przychodów ze sprzedaży, natomiast środki, które są rekupywane, to są środki bezpośrednio. Jest też przekazywana budżet, część środków bezpośrednio na zwiększony budżet gry i te środki w ramach tej umowy są rekupowane na korzystnych warunkach. Nie będę wchodził może w detal, natomiast są różne rodzaje rekupu. Ten jest w grupie tych korzystnych i po zrekupowaniu tych środków, które zostaną przeznaczone w ramach tej umowy, dokonuje się po prostu RevShare i większość zysków my jako deweloper otrzymujemy. I w trakcie przygotowywania i doprecyzowywania treści umowy zrewidowaliśmy całe plany produkcyjne, bardzo detalicznie określając każde kroki nasze, ale również wydawcy, zwłaszcza w ostatnim okresie. Mówię o takich etapach, w których dostarczamy grę, która musi przejść proces certyfikacji, proces bardzo intensywnego testowania, i przygotowania do dystrybucji, do sprzedaży. Więc te najnowsze plany to już jest wynik wspólnych prac z wydawcą i aktualny plan przewiduje premierę w przyszłym roku. Są dwa wątki. Oddaję głos Dawidowi, który omówi również drugą część tego naszego porozumienia. Dzięki, Marku. Tak, druga część porozumienia to jest inwestycja kapitałowa. Elevenbit Studios jako partner naszej firmy objął już ponad 5% udziałów w naszej spółce i zrobił to na dwa sposoby. Czyli po pierwsze zostało wyemitowanych 75 tysięcy akcji nowej emisji po 79 zł za akcję. Natomiast druga część to jest zakup akcji, 25 tysięcy akcji od prezesa zarządu Marka Markuszewskiego po 10 zł za akcję. Tutaj Marek wykonał taki bardzo dojrzały ruch ze strony prezesa zarządu firmy, zmniejszył istotnie cenę sprzedaży po to, żeby uśrednić cenę sprzedaży akcji dla Elevenbit Studios i dzięki temu między innymi pozwolić spiąć bardzo dobrą transakcję. Pod kątem takim technicznym samo Walne już wydało zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego. Zostały podpisane umowy zarówno objęcia akcji przez Elevenbit Studios nowej emisji, jak i umowy kupna-sprzedaży akcji ze strony Marka. Pod kątem technicznym to zostało zrealizowane, środki już wpłynęły, pozostają nam pozostałe techniczne środki, zadania, wprowadzenie, złożenie wniosku do KTPW i dopuszczenie do obrotu na Niekonekcie. Co istotne, w ramach tej transakcji cały pakiet Marka jest objęty lock-upem i Rada Nadzorcza podjęła uchwałę, aby uchylić tą część transakcji, 25 tysięcy sprzedawane Elevenbit Studios z samego lock-upu, natomiast pozostała część, którą posiada Marek nadal, czyli ponad 355 tysięcy, nadal jest objęta lock-upem i ten lock-up obowiązuje do końca 6 miesięcy od daty premiery gry. W tym momencie wracamy do Marka. Marku, oddaję Ci głos odnośnie postępów prac produkcyjnych. Super, dziękuję bardzo. Informowaliśmy o tym, że zakończyliśmy ważny etap, ważny milestone produkcyjny. Pierwszy w tak zwanej becie, czyli w drodze do osiągnięcia pełnej bety, co miało miejsce jeszcze początkiem marca. Natomiast już w tym okresie, tuż po podpisaniu umowy, zakończyliśmy kolejny etap produkcyjny, który odbierany był już przez wydawcę i to posłużyło również udrożnieniu takiego pipeline'u na linii wydawca,
publisher, który no, nie jest bagatelny, ponieważ oprócz tego, że zamykamy builda, odpowiednio go przygotowujemy, jeśli chodzi o przygotowanie funkcjonalności obsługi gry, dokumentację, komunikację formalną, czyli generalnie wypełnianie zobowiązań wynikających z umowy, ale również nieformalną, czyli uruchomienie kanałów pomiędzy deweloperami i przedstawicielami wydawcy w odpowiedniej formie, która pozwala zachować pełną sprawność, uruchomienie środowiska testowego, ustalenie standardów, w jaki sposób są zgłaszane błędy, jak są klasyfikowane i tutaj dochodziło do uspójnienia tego, jak to do tej pory robiliśmy, w jaki sposób robi to wydawca. I zarówno sam ten proces, jak i sama zawartość została bardzo pozytywnie oceniona i formalnie milestone został odebrany. Jesteśmy w trakcie pracy nad kolejnym milestone'em, który również niedługo planujemy zakończyć. Dodatkowo oprócz takiego wątku i współpracy bezpośrednio na linii wydawca-deweloper, są zaangażowane zewnętrzne grupy testerów w ramach zamkniętych testów, które rozpoczęliśmy już w zeszłym roku. To jest dodatkowy wątek, który w dalszym ciągu utrzymujemy i przede wszystkim w ramach tych testów zbieramy informacje na temat tego, jak gra zachowuje się na bardzo różnych setupach sprzętowych, ale również od bardzo świeżej grupy osób, która po raz pierwszy ma kontakt z grą. Zbieramy feedback dotyczący odbiorów, więc to jest taka dodatkowa weryfikacja, ponieważ nasza gra, no najlepiej weryfikować odbiór przyszłych naszych klientów, którzy będą kupować wśród ludzi, którzy właśnie mają pierwszy kontakt, więc to jest bardzo cenny feedback, który zbieramy właśnie z tych testów. Przechodzimy do wydarzeń związanych z takim obszarem brandingu, PR-u, marketingu, więc oddajemy głos Maćkowi. Dzięki Marku, dziękuję bardzo i dzień dobry, jeszcze raz witam się z Państwem. Na pierwszy slajd tutaj taka odpowiedź, bo ostatni czat zakończyliśmy konkursem, gdzie było pytanie na okładce, jakiego magazynu niebawem ukaże się niezwyciężony. Więc potwierdzając tutaj jeszcze raz i gratulując zwycięzcom konkursu, którym mam nadzieję wysłane do nich gadżety przypadły do gustu. A odpowiadamy jednocześnie tak, byliśmy w Edge'u, co jest dla nas jakimś bardzo dużym wyróżnikiem, bo dotychczas polskim grom udało się to tylko 3 tytułom. Oczywiście Wiedźminowi Trójce, Cyberpunkowi i Dying Lightowi 2. Także jesteśmy bardzo zaszczyceni, że byliśmy w tak zacnym gronie i że przy okazji gra, ponieważ redaktorzy Edge'a mogli zagrać już we wczesne demo i wysłowili się o nim bardzo pozytywnie w swoim preview. Oczywiście Edge to nie był jedyny magazyn, w którym się pojawiliśmy, bo byliśmy też w Game Informerze, w kilku mniejszych. Niedawno też pojawił się artykuł, dokładnie wczoraj, na Grach Online, gdzie można sobie poczytać o wrażeniach redaktorów z gier online, którzy też mieli okazję grać w tego samego builda, którego ogrywali redaktorzy z Edge'a. Duża rzecz, która oczywiście zadziała się przy okazji naszego połączenia się z wydawcą, to po raz pierwszy udostępniliśmy materiał, gdzie pokazujemy, jak wygląda nasza gra, czyli jak to nazwaliśmy Gameplay Showcase Trailer. Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników, ponieważ materiał jest już obejrzany przeszło 1 milion razy na różnych kanałach. Mamy bardzo dobry współczynnik, jeśli chodzi o lajki versus dislajki na YouTubie, bo 99%, to jest tutaj mamy napisane 99%, to jest tam 99,7 albo 8, jeśli chodzi o odbiór materiału, także gracze są bardzo zainteresowani i bardzo im się podoba to, co zobaczyli. Gameplay zaprezentowaliśmy na PC Gaming Show, z czego też jesteśmy bardzo zadowoleni, bo bardzo dobrze wyszedł ten PC Gaming Show w tym roku.
Byliśmy trzecią grą, także też bardzo, bardzo dobre miejsce, bo na samym początku show właściwie byliśmy pokazywani. No i jak to się przełożyło na te wcześniej wspomniane wyniki? No skok o około 90 pozycji na wishliście Steama, czyli świetny wynik. Aktualnie znajdujemy się w top 10 polskich firm, jeśli chodzi o wishlistę Steama i na 83 pozycji, jeśli chodzi o cały świat. Także z wyników jesteśmy bardzo zadowoleni. Ewidentnie ta współpraca i ten jakby myśl planu marketingowego poszerzona jeszcze o zasięgi wydawcy 11bit, no naprawdę dobrze skutkuje, także no przekroczyło to wręcz nasze oczekiwania. Ja tylko skoryguję jedną rzecz. 83 miejsce to było maksymalne, na którym wylądowaliśmy. Na dziś dzień to jest 87. Tak, no wiadomo, te miejsca fluktuują troszkę w jedną albo w drugą stronę zawsze. Tutaj taki wykres tej wishlisty, na którym widzicie Państwo, w którym momencie były skoki, czyli realizujemy, tak jak mówiliśmy, plan, który ma rozciągnięte w czasie przyrosty i skokowe w czasie podczas wydarzeń i innych dużych naszych bitów przyrosty tej wishlisty. I tak jak tutaj widzimy, na początku mamy teaser trailer, który pokazywaliśmy sami, potem podczas Golden Joystick Awards mieliśmy nasze kroniki i teraz, jak możecie Państwo widzieć, gameplay trailer, który był na PC Gaming Show. Troszkę jeszcze parę słów o tym, co też zapowiedziałem podczas ostatniego czatu inwestorskiego, czyli no, dostosowujemy się cały czas do zmieniającego się rynku. Oczywiście Azja zawsze była jakimś kierunkiem, w który chcieliśmy iść, natomiast no, przy okazji zmieniającego się świata Azja to jest coś, na czym musimy skupić się jeszcze bardziej. Wiadomo, wojna czy napaść Rosji na Ukrainę i to, że ten rynek jest przynajmniej na razie dosyć mocno odcięty. Także rozwijamy się bardziej w kierunku Azji i w ostatnich tygodniach rozpoczęliśmy kampanię na rynkach azjatyckich, a w szczególności zrobiliśmy duże otwarcie w Chinach. Wspólnie pokazaliśmy razem z 11bit, pokazaliśmy specjalnie przygotowany trailer. On był w takiej ponad 5-minutowej wersji. Swoją premierę miał na festiwalu Bilibili. Ponad 1,5 miliona osób go oglądało na żywo. A trailer jest zrealizowany troszkę inaczej, ponieważ bardzo znany chiński pisarz, który często mówi o tym, jak inspiruje się lemem, więc trailer ma w sobie cytaty tego znanego chińskiego pisarza, zresztą różnych innych też, i pokazuje nasz gameplay i opowiada o tym, jak lem wpłynął na sci-fi chińskie też. I jesteśmy bardzo zadowoleni również z tego otwarcia i oczywiście kontynuujemy w Azji rozwój i prezentację naszego produktu. I oddaję głos Markowi w tym momencie. Tak, to już powoli kończymy prezentację. Wybaczcie Państwo bardzo enigmatyczny slajd, ponieważ nie wizualizujemy, nie podajemy dokładnych informacji odnośnie przyszłych tytułów, przyszłości naszego studia. Natomiast chciałem wykorzystać okazję do tego, żeby omówić jak wyglądają te plany. Nie ma oczywiście żadnej decyzji, natomiast myślimy o przyszłości i rozwijamy taki optymalny schemat, co moglibyśmy robić z wykorzystaniem tego potencjału, który zbudowaliśmy w naszym studiu. I na ten moment to, czym mogę się podzielić, to takimi, no, nie chcę nazwać planami, ponieważ tak jak mówiłem, nie jest to w żaden sposób potwierdzone decyzją, uchwałą. Jak tylko takie coś będzie miało miejsce, to będziemy oczywiście oficjalnie informować. Natomiast nasze rozważania idą w taką stronę, że na pewno będziemy chcieli zostać w Atom Punku, gdzie będziemy chcieli robić tytuł, który będzie na takiej linii kontynuującej nasz development niezwyciężonego. Nie oznacza to, że to będzie sequel, nie oznacza to, że to będzie coś związane bezpośrednio z tym pierwszym tytułem, natomiast zainwestowaliśmy bardzo dużo w stworzenie w pewnym sensie świata. No, może nie stworzeniem, ale zwirtualizowaniem świata takiego atompankowego i na pewno w tym świecie
duża, fabularna gra, która na pewno będzie rozwinięta, jeśli chodzi o feature'y Niezwyciężonego, pojawi się, natomiast będzie to dość duży tytuł, ale zanim nastąpi jego wydanie, to chcemy uruchomić pipeline innego tytułu, który chcielibyśmy koncepcyjnie zamknąć przed wydaniem jeszcze Niezwyciężonego, koncepcyjnie, ale również prototypowo, oczywiście ograniczonymi nakładami środków i nie ryzykując zaburzenia naszego ważnego premierowego tytułu, chcemy jednak przygotować zespół do tego, znaczy projekt do tego, żeby zespół po premierze, oprócz pracy nad rozszerzeniem i supportem Niezwyciężonego, mógł dewelopować grę, która będzie miała inną formułę, która będzie mogła używać, inny nacisk będzie na inne osoby w zespole i chcemy, żeby ta premiera tej gry odbyła się w niedużym okresie czasu po Niezwyciężonym, długo przed premierą kolejnej gry na tej linii atompunkowej i ta gra byłaby na pewno inna. Byłaby inna dlatego, że wszystkie pipeliny, wszystkie osoby, cała wiedza i nasze umiejętności do robienia takich gier jak Niezwyciężonych będziemy do samego końca używać do zrobienia Niezwyciężonego, a później do przygotowywania preprodukcji kolejnego innego tytułu. Więc mówimy tutaj o tytule, który bardzo będzie się różnił, natomiast będzie cały czas zgodny z jakimś tam DNA naszego studia i myślę tutaj o tytułach, które są wyjątkowe, które są unikalne i które samymi wyznacznikami tego tytułu potrafią się wyróżnić, wybić i być niebagatelną rozrywką, być właśnie takim minimum full entertainment, po prostu w innym formacie, więc powoli przygotowujemy się i zabezpieczamy możliwość takiego rozwoju developmentu w Starwardzie. Na koniec jeszcze raz podkreślę, to dzielę się na bieżąco tym dokładnie, co się dzieje jakby w firmie i tym, o czym myślimy, natomiast na pewno długo czasu jeszcze nam pozostanie, zanim będziemy mówić o konkretach i oczywiście na bieżąco będziemy starać się komentować i informować o tym, jaki przebieg tych rozmów faktycznie ma miejsce. Dziękujemy Państwu bardzo za uwagę w wysłuchaniu naszej prezentacji i gorąco zachęcam do brania udziału w czacie, do zadawania pytań bezpośrednio na stronie Stockwatcha, w czacie na Stockwatchu i z uwagą przyglądamy się pytaniom i postaramy się, by jak tylko najlepiej możemy, najszerzej odpowiedzieć na Państwa pytanie. Dziękuję bardzo.